Siemano. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić właśnie taką rurkę całkowicie samemu, od podstaw. Z takiej blaszki do takiego czegoś. Zapraszam na film. stanowisku pracy. I tak, grzewamy palnikiem, coś takiego.
Do tego niezbędny jest nam kwas. Najważniejszy ze wszystkiego. Porządna cyna. Nie jakieś tanie gówno, tylko porządna cyna. Ta jest najlepsza, jaką w ogóle miałem do czynienia. Ma bardzo dużą domieszkę srebra w sobie, więc nie żałujemy na cynie, bo nikt nie chce mieć ołowiu w destylacie. Cyna jest bardzo ważna. Ok. Nie będziemy się lutować całej drogi aż do końca, tylko od środka na zewnątrz. I żeby nie za dużo cyny, zaraz wam pokażę, jak to robimy. Zaczniemy od lekkiego przyszlifowania. Ważne, żeby nie było brudu. Damy kwasu. Ostrożnie z kwasem. Jasna sprawa. I też nie za dużo. Staramy się robić jak najdokładniej. Od środka na zewnątrz. Ciężko to kontrolować, się rozpływa po prostu. Widać, jak ona się rozpływa. Także za dużo nie dajemy. Teraz przecieramy mokrą szmatką.
uda. I tak, tu tak samo jest dokładnie w ten sam sposób zrobione jak z tej strony, że wciskając, dociskają nam się ścianki miedzi do ścianek naszej nierdzewnej stali. Także wkładamy na swoje miejsce w ten sposób i tu ładnie dociskamy drugą stroną naszej tokarki. W ten sposób jak to robimy, to mamy również równą płaszczyznę i mamy 100% pewność, że jak będziemy składać naszą kolumnę, wszystko będzie idealnie prosto, równiutko. Doklepujemy. Musi wszystko nam leżeć idealnie do płaszczyzny. Troszkę na to przesunąć może. Coś takiego. Uważam, że jest zajebiście. I możemy lutować. Ja zaczynam lutować od mojej lewej strony. Na koniec zostawiam sobie tą stronę. Bardzo ważne jest, żeby nie przegrzewać za bardzo stali nierdzewnej. Ona wtedy zaczyna nam się palić, nie będzie nam się cyna dobrze trzymała. To widać dokładnie, jaką temperaturę potrzebujemy mieć, ponieważ cyna się rozpuszcza w odpowiedniej temperaturze i wtedy ona właśnie nam się łączy ze stalą nierdzewną. Miedź łączy się dużo wcześniej. Jedną stronę jak na razie mam zrobioną. Przecież szmatką mokrą i ostudzi delikatnie. I przy okazji oczyścimy naszą lutowaną powierzchnię. Poprawiać łączenia inną lutownicą. Będzie wszystko naprawdę zajebiście. Grzejemy tylko i wyłącznie naszą stal nierdzewną, naszą złączkę. Nie miedź, tylko stal.
nie. Za dużo tego. Okay. Ciśniemy dalej. Później... Przetrzymy sobie szmatką, ładnie zastygnie, się ostudzi. O, jest gorąco, będzie trzeba uwalić. Teraz jak tam wystygło, musimy poprawić nasze włączenia, wyczyścić to, co nie potrzeba. Nie chcemy tego. Nigdy nie będzie jak fabrycznie. A ja to lubię, jak wygląda. Tak samo złączenie. Też delikatnie można szlifnąć. Ale silnikiem zajebiście. Miedź jest bardzo cienka i delikatnie się rwie. Nadmiaru w sumie nie mamy aż tak dużo z tej strony. Można to zrobić ręcznie. Jak widać, są jakieś nierówności. Z tej strony jest idealnie. Tutaj troszkę nam lata. Ale to jest margines, który ja uważam, że jest ok. Ciężko to zrobić wszystko idealnie. Chcemy, żeby nasze włączenie było dobrze wyczyszczone. Następna strona, tu już trzeba ostrożnie, bo mamy nasze szczęki. Uważam, że wygląda bardzo dobrze. Poprawienie naszych złączeń trochę inną lutownicą, z grotem, więc lecimy na następny. Teraz potrzebujemy takie specjalne stanowisko, gdzie będzie nam trzymało nasz detal w odpowiednim kącie. Będzie nam potrzebna taka lutownica, coś takiego, oczywiście cyna, kwas i zrobiłem sobie taki stojaczek. Gówno wygląda, otrzymało, żeby wygodnie było z tym pracować. Pierwsze co, rozgrzewamy naszą lutownicę, smarujemy kwasem. Jak damy dobrze z kwasem, to jest 100% pewność, że będzie naprawdę dobrze trzymało. Okay. Nagrzane.
Jest idealnie. Musimy rozgrzać materiał najpierw. Jeszcze widać, że jest zimne. Że ta cyna nie rozpływa tak jak powinna. Nie rozpływa się dookoła. Połączenie. Teraz cynę mamy już nałożoną. Teraz tylko trzeba wygłaskać to, żeby było naprawdę ładnie. Mokrą szmatką wilgotną przecieramy. Widać, że cyna wszędzie się ładnie połączyła. Czas na drugą stronę. Toczymy sobie delikatnie grzot, żeby on był czyściutki.
Mamy to. Musimy przetrzeć. No, one czyściutkie. Tak to wygląda. Wszystko jest polutowane. Teraz pozostało nam tylko porządnie wyczyścić. Tak to wygląda w środku. Porządnie wyczyścić. Zamontować siatkę z perforowanej stali nierdzewnej. I gotowe. Voila! Jak wcześniej podamy nasz dystans. Wciskamy na swoje miejsce. Tak, w pierwszej kolejności pilniczkiem wybierzemy większe jakieś kawałki. Po prostu oczyścimy z grubsza. Wygląda zajebiście. Teraz jeszcze tylko wyczyścić w środku. Damy tutaj perforowaną blachę. Będziemy mogli wypełnić to naszymi sprężynkami miedzianymi, czy tam ze stali nierdzewnej, jak to woli. I gotowe. Taka szczotka, samoróbka, przedłużyłem sobie. Zajebiście działa. Mechanicznie wyczyszczone. Teraz możemy wspałać na handel nasze dno z perforowanej blachy nierdzewnej. I damy kilka punktów. Myślę, 4 wystarczy. Tak nam właśnie wygląda już skończona fasada kolumny.